Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Tak, pewnie się zastanawiacie, co tutaj robimy. Po ostatnich doniesieniach na Twitterze i zestawieniu Big Short Betsa i Fame'a dostałem przynajmniej dużo komentarzy, czy się dobrze czuję, czy to nie jest jakaś hipokryzja, że najpierw krytykujemy Fame'a, a następnie z nimi coś robimy. No ale za chwilę pewnie wam wyjaśnimy razem, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego dwie organizacje, można powiedzieć, przez pewien czas kłóciły się o tokenomię Fame'a albo obrzucały siebie różnymi konstruktywnymi ideami rok temu, a teraz nagle siedzą obok siebie i zaczynają coś ze sobą Zacznijmy robić. od wyjaśnienia, że absolutnie nie jest to face to face przed kolejną galą Fame. Na tym etapie przynajmniej nie planujemy walki Rafał, Krzysztof. Chociaż rok temu sugerowano nam, że tak powinniśmy rozwiązać Tak było. No, tą dyskusję. zaczęło się faktycznie od krytyki. Big Short Bets skrytykowało naszą tokenomię, to jak ten projekt nasz tokenowy wystartowaliśmy, co zrobiliśmy wtedy. Oczywiście ja poczułem się w obowiązku sprawnie, szybko udzielić odpowiedzi. Wtedy mieliśmy to nagranie, wywiad z Pawłem Świniarskim, tak? Świniarskim dla pieniędzy. Wdaliśmy się troszeczkę w taką mało zręczną polemikę, bym powiedział, ale no tak, no to było dawno, dużo czasu, stosunkowo dużo czasu od tamtej pory minęło. I wtedy Wojtek Gola wysłał mi screena z Twittera, na którym Rafał rzucał wyzwanie w pewnym sensie, że będzie spotkanie, gdzie będzie omawiane to, jak to się stało, że firma taka jak Fame, odnosząca duże sukcesy, pozwolę sobie tak to nazwać, w biznesie, prowadząca gruby biznes, mogła tak koncertowo spaprać robotę z pierwszą wersją naszego tokenu. Albo koncertowo wam spieprzono robotę. No już nie będziemy, wiesz, nie będziemy obwiniać, nie będziemy Drążyć, w ten tak? sposób drążyć tego. No w każdym razie padło wyzwanie, czy ktoś z Fejmu odważy się pokazać na takim merytorycznym spotkaniu. No ja nie będę tutaj robił z siebie eksperta, ja nie czułem się na siłach, żeby taką zaawansowaną techniczną polemikę poprowadzić i pojawił się z naszej strony Kamil. Kamila dzisiaj z nami nie ma, jest na gościnnych występach w Stanach, zresztą oczywiście służbowo, żadne urlopy, no ale Kamil pojawił się na Złotej i Tak, nawiązaliśmy dialog. tak, zresztą wyjaśnię, skąd wynikało tamto spotkanie na Złotej, bo cisnęliśmy różne projekty z tych różnych pompujących się projektów krypto w Polsce i między innymi też dostawałem komentarze typu OK, krytykujecie, no ale coś zaproponujcie. Albo łatwo krytykować po fakcie, a ciężko zaproponować coś konstruktywnego, jakieś rozwiązanie, jak zrobić to lepiej. I zorganizowaliśmy takie spotkanie dla biznesów, które mają już biznes działający z przychodami, zyskami. Tak postrzegałem też Fame MMA. Ja się w ogóle zastanawiałem, po co mam ten token, który był skonstruowany w sposób typowo startupowy, gdzie konstrukcja jego jakby była taka nie dość przemyślana na realny biznes. No bo jednak macie bazę użytkowników, jesteście w stanie tym użytkownikom zaoferować jakiś ciekawy pomysł z tokenem powiązany z waszą ekonomią, którą już macie, bo rzeczywiście jest to działający fajnie biznes z EBITDA, a tutaj taka tokenomia bardziej startupowa, launchpadowa i dlatego też zorganizowaliśmy rok temu takie spotkanie na Złotej, zaprosiliśmy wszystkich, was też wyzwaliście, jeśli się odważycie, to was zapraszamy i tam omawialiśmy, jak można zrobić tokenomię na token lojalnościowy, która nie będzie zawierała tych błędów wynikających z rozmuchanych tokenomii pod hossę, a ona też przetrwa bezse, hossę i będzie spełniała jakąś rolę w biznesie i między innymi tam też była polemika z waszym przedstawicielem Kamilem, gdzie też
chcieliśmy merytorycznie krytykować różne pomysły i projekty, jakie konsekwencje wynikają z zastosowania rozdmuchanej tokenomii, w której na końcu, jak jest za dużo podaży, to ląduje na rynku, no i kończy się to spadkami 99% i tego typu. Nie? I wiem, że tam była bardzo ciekawa dyskusja, było dużo przedstawicieli biznesu realnych i Kamilowi podesłałem parę takich pomysłów, jak stworzyć tokenomię opartą na stworzeniu, znaczy połączeniu biznesu realnego z tokenami. Nie? No, krytyka. No, krytyka, jeżeli jest konstruktywna, a tak to odbieraliśmy. Widzieliśmy, że należy się tym zainteresować, tak? To nie jest tak, że my się boimy krytyki. Jeżeli ta krytyka, tak jak powiedziałem, jest konstruktywna, jeżeli widzimy w tym dla siebie szansę, żeby coś poprawić, żeby się czegoś nauczyć, żeby zrobić coś lepiej, to nie będziemy takiej krytyki unikać, nie będziemy od tego uciekać. No i stąd właśnie wtedy obecność Kamila, zainteresowanie się. Kamil wtedy zamanedżował tutaj naszym kontaktem, doprowadził do spotkania naszego na Złotej, Złotej, gdzie sławnego rysowania schematu, koncepcji, należałoby, jak można by to zrobić lepiej, rysowania na szybie w apartamencie na Złotej z pięknym widokiem na Warszawę w tle. wyglądało raczej jak potrzymaj mi piwo, zaraz ci narysuję, jak to może wyglądać. W każdym razie od razu wtedy ja po prostu od samego początku bardzo duży szacunek dla Rafała za wiedzę i doświadczenie, umiejętności w tym obszarze. Natomiast wtedy ta koncepcja, czy ten zarys koncepcji od razu do mnie przemówił no, ma to sens, tak? Zainteresujmy się tym dalej, porozmawiajmy, zobaczmy, jak moglibyśmy to wspólnie zrealizować. Wypalmy fajkę pokoju, zakopmy problemy i tą niezręczną polemikę naszego pierwszego kontaktu. No i No to tak, doprowadziło nas tutaj. tak staraliśmy się też w Bishorбecie zrobić, żeby to była krytyka bardzo merytoryczna, ale na końcu dająca jakieś rozwiązanie. Tak jak kiedyś też Freeza krytykowałem w związku z ekipą i jego debiutem na giełdzie. Zresztą potem historia przyznała rację tamtym przesłankom, ale uważam, że na przykład, że w przypadku, i cały czas to podkreślam, Fejmu, można to zrobić dużo lepiej i pewnie dzisiaj gdzieś tam opowiemy krótko, jak to będzie mniej więcej wyglądało, a na następnym nagraniu już bardziej technicznym i też dla środowiska krypto będzie można pokazać taki model budowania tokenomii opartej o realne wartości wynikające z pay-per-view i z gal, które Fame organizuje, połączony w sposób ekonomiczny i wynikający z obrotów, z kolejnych gal, z oferty, którą można do tego dołożyć. Nie? No i myślę, że ta koncepcja się na tyle spodobała chyba, że teraz siedzimy, ma ona ręce i nogi. No i po części mogę ją krótko dzisiaj opowiedzieć, a w szczegółach opowiemy ją z Kamilem Kociszewskim, który też jest jej współtwórcą w kwestii też realizacji. Koncepcyjnie nad tym pracujemy od paru miesięcy. I koncepcja polega na tym, że powstanie nowy token, Fame, na bazie starego. Już wszystkich hejterów ostrzegam, że nie będzie żadnego ICO, zbierania pieniędzy. Nie potrzebujemy tego i Fame nie Tu potrzebuje. nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi. Tak po naszych rozmowach chcecie to też i my chcemy wam w tym pomóc, żeby wyprostować Fame, a nadać temu wartości połączonej z galami i z pay-per-view. Także będzie to polegało na tym, ogólna koncepcja, podkreślam, możecie się wypowiedzieć też w komentarzach, że każda gala generuje ileś pay-per-view. Gdyby za lojalność wynikającą z zakupu pay-per-view na platformie Fejma i na korzystanie z gal nagradzać użytkownika tokenem, a jednocześnie równowartość tego tokena ładować, albo inaczej
żeby Przekazywać. przekazywać, żeby dla osób, które nie są w krypto, żeby to zrozumiały, bo mógłbym powiedzieć, że będziemy to ładować na Uniswap, na Pula, ale wam to nic nie powie. Ale ogólnie mówimy o takiej sytuacji, gdzie jednocześnie wydajemy lojalnościowy token, za który będzie można kupować różne atrakcje, wydawać na miejsca VIP, na lepsze być może transmisje za tą lojalność i tylko i wyłącznie za lojalność, a z drugiej strony, żeby utrzymać wartość tego tokenu, równowartość tego tokenu, tej wartości tego tokenu ładujemy do skarbca, czyli w tym wypadku DEX-a, czyli giełdy zdecentralizowanej i w 100% zabezpieczamy wartość jednego tokenu i drugiego. A mówiąc bardziej praktycznie, że jeśli pay-per-view kosztuje 40 zł, to jeszcze tego nie mamy ustalonego, to jakaś wartość powiedzmy 1%. 1%, 2% jest wydawana w formie tokenów, a w tym samym czasie złotówkowa wartość jest zabezpieczona jako pokrycie tej wartości, którą w każdym momencie nabywca albo osoba, która dostanie, bo dostanie, a nie nabyje, nabędzie takich tokenów, będzie mogła od razu wymienić też na złotówki, bądź na rynku, bądź kupić za to różnego rodzaju atrakcje, które będzie można tylko kupić za tokeny. Tak, to Fame. będzie oferta skierowana, oferta, którą budujemy już w tym momencie, po tym jak otworzyliśmy naszą nową wersję sklepu z brandowanymi Fame'em artykułami. Będą to unikatowe usługi, unikatowe przedmioty do nabycia tylko i wyłącznie przy pomocy tokenu lojalnościowego Fame. Ja tutaj bardzo chciałbym podkreślić i pewnie kilka razy to zrobimy. My mówimy o tokenie lojalnościowym, o takim czymś, co ma w moim rozumieniu ma być definicją utility tokenu. To nie jest mechanizm do inwestowania, to nie jest mechanizm, tak jak Rafał wcześniej powiedział, dla nas do zgromadzenia jakiegoś kapitału, do pozyskania środków, nie wiem, na jakieś inwestycje. Nie. To ma być token lojalnościowy. Tak, szczególnie, że w założeniach jest 0 airdropów, czyli żadne tokeny nie będą darmowe. Jakby nie będzie tokenów dla influencerów, nie będzie część puli dla zespołu, która będzie mogła być tylko wypłacana powyżej pewnej wartości wynikającej z obrotu i to Czyli będzie na warunkach, które będą bardzo mocno ograniczały możliwość tego tak, i rozbycia. które będziecie mogli przejrzeć w smart kontrakcie na Etherscanie i przeczytać te warunki. To będzie dziś około 10%. Tą szczegółową ekonomię powiemy razem z Kamilem Kociszewskim na następnym nagraniu, ale chcę wam przekazać jedną ideę. Jeśli token będzie w 100% zabezpieczony złotówkami w wartości, to będzie tą wartość odzwierciedlał. Plus oczywiście wycena rynkowa osób, które będą chciały na rynku kupić je pod to, żeby na przykład nabyć jakieś miejsca VIP-owskie, jakieś specjalne oferty, które będą tylko i wyłącznie wyceniane w fejmie. Podajmy przykład. Na dzień dzisiejszy otwieramy sprzedaż gali, znaczy najbliższa już jest sprzedaży, zresztą z tego co wiem, to już jesteśmy na poziomie 80% wypełnienia hali. Każdy może nabyć bilety zwykłe, bilety VIP-owskie, na płyty, na trybuny, ale nie ma możliwości nabycia wycieczki po zapleczu, po backstage'u. Nie ma możliwości uzyskania dostępu dla widzów do wozów realizacyjnych, szatni zawodników, media roomu, a taką możliwość będziemy chcieli zaoferować, ale będzie to tylko i wyłącznie dla naszych wiernych fanów, dla naszych lojalnych tutaj posiadaczy tego, co chcemy razem robić. To też jest bardzo fajna rzecz do zadania pytania oglądającym. Jeśli macie jakieś pomysły, które według was będzie można realizować przez fejmy, to napiszcie w komentarzach. My pewnie się za tydzień z Kamilem do tego odniesiemy, czy będzie taka możliwość. Nie? A dla osób, które znają się na rynku i na spekulacji, możecie sobie wyobrazić, że jeśli ten token będzie miał zabezpieczenie, no to będzie miał bardzo ograniczoną możliwość spadku, bo jednak po drugiej stronie wystąpi zawsze popyt na DEX-ie, czyli na tym Uniswapie, czy na zdecentralizowanej giełdzie i dzięki temu będzie można zachować jego długoterminową wartość
plus tą wartość ta wartość będzie wyceniana per gala, co z tym tokenem będzie można robić, bo wiesz, powstaje też wiele pomysłów, nie wiem, żeby sponsorzy tylko płacili w fejmie, żeby był jakiś ekran, na którym będzie można wyświetlić jakąś reklamę tylko za fame, co spowoduje popyt na tokenie, a jeśli on jest w 100% zabezpieczony i przy zerowej podaży, no to sama matematyka się na końcu kłania, taki token będzie miał wewnętrzną wartość, która będzie musiała z czasem rosnąć. A jeśli do tego dodamy jeszcze deflację, może się okazać, że długoterminowo nie będzie przynajmniej tracił na wartości, bo nie możemy obiecać, że to Oczywiście. będą jakieś Oczywiście. zyski, bo to nie jest token inwestycyjny, nie? Ale Co możemy obiecać ze strony fejmu, to że będziemy cały czas pracować nad tą ofertą, nad tymi unikatowymi usługami, przedmiotami, czymś interesującym dla naszych widzów, dla naszych fanów, bo po to ten projekt robimy, tak? To właśnie o to chodzi, żeby takie rzeczy można było nabyć wyłącznie z wykorzystaniem Fame Token. dokładnie, zresztą jakby wszystkie operacje na tokenach, czyli budowanie też zabezpieczenia, będzie widoczne na smart kontrakcie, czyli każdy będzie mógł zobaczyć, że tyle i tyle pieniędzy z gali wpłynęło jako zabezpieczenie na pool. Dla osób z krypto będą wiedzieli, o co chodzi, a z jednej strony tyle i tyle zostało wydanych jako lojalność. I chcemy skłonić użytkowników, by poprzez aplikację bezpośrednio i tą lojalność kupowali pay-per-view i wszystkie usługi związane z galami Fame, a jednocześnie byli nagradzani czymś rzeczywistym i namacalnym, coś, co będzie mogło jakby za te tokeny lojalnościowe będzie można kupować albo realizować wyjątkowe doświadczenia z Fame'em. Dla mnie to też jest osobiście takie wyzwanie, bo krytyka staje po drugiej stronie i powiedziałem, że jeśli Fame zdecyduje się zrobić krok po kroku tą strategię, którą też na każdym kroku wytłumaczyłem, jak ona może działać, no to tutaj matematyka obroni się sama i będziemy mieli do czynienia z różnymi fajnymi elementami, nawet spekulacyjnymi, związanymi z okresowością, galami. Pozwolę sobie tego wejść tak typu. słowo z tą krytyką, tak? No zawsze krytycy filmowi. Kim są krytycy filmowi? Nie chciałbym, broń Boże, Oni kogoś podobno nie robią filmów. urazić. No właśnie, oni tylko krytykują. I tutaj Tak. mamy tą różnicę. Rafał nas skrytykował, Rafał wytknął, gdzie zostały popełnione błędy, co zostało dlaczego ta tokenomia nie spełniła oczekiwań, dlaczego po prostu była niewłaściwa, ale jednocześnie zaproponował nam rozwiązanie. To nie jest tylko źle, bo źle, tak? To jest zrobione nie tak jak trzeba, to zróbmy lepiej, zróbmy to w ten sposób. To jest właściwy rodzaj krytyki. Plus na końcu audyt, czy rzeczywiście te działania są wdrażane. Nie? I uważam, że na końcu, jeśli to zostanie w taki sposób wdrożone, to będziemy widzieć sezonowość związaną z galami, będziemy widzieć ludzi, którzy za te fejmy będą mogli nabywać wyjątkowe rzeczy tylko i wyłącznie za fejmy, bo też o to Fame chodzi. experience. Dokładnie, ale w tej kategorii może znaleźć się bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Myślę, że może też kiedyś, jeśli to będzie utrzymało swoją wartość, a matematyka na to wskazuje, może sami zawodnicy będą to wykorzystywać do swoich promocji, do różnych doświadczeń ze swoimi fanami. No i też taką budową ekonomii chciałbym wyznaczyć jakiś standard, gdzie z jednej strony nie będziemy wywoływać w ludzi ekscytacji nie wiadomo jakimi zyskami, bo tutaj też chciałbym, żeby wszyscy ochłonęli, ale jednocześnie dać rynkowi możliwość wyceny lojalności danego produktu i też nagrodzić tych ludzi, którzy są rzeczywiście lojalni. Bo można powiedzieć, że osoba, która kupuje 8 razy kawę w Starbucku czy w jakiejś kawiarni i ma te zdrabki, no to 8 kawę Pieczątki, dostanie tak. za darmo. I tak samo ten sam model, tylko przeniesiony na tokenomię, gdzie tą zdrabkę będzie wyceniał rynek, uważam za mocno uczciwe. A gdzie to pójdzie, to jeszcze się okaże, bo w odróżnieniu do poprzedniej tokenomii uważam, że powinniśmy iść po najniższych oczekiwaniach
nie nadymać dookoła tego marketingu, tylko pokazać, że to działa i na każdym kroku audytować, że rzeczywiście za tym pay-per-view idą tokeny i na końcu idzie też ta wartość rzeczywista, finansowa, złotówkowa, a nie tylko jakieś puste obietnice, na czym zbudowane jest w dużej mierze krypto. A myślę, że jeśli taki standard opracujemy i to się przyjmie, to może coś z tego większego wyjść, ale też tak mówię, musimy, Nie pompujmy oczekiwań, nie tak? popłyniemy z Lepiej, oczekiwaniami. żebyśmy Tak. dowieźli więcej niż zadeklarowane, niż napompować oczekiwania, a potem tego nie dostarczyć. Co? No niestety gdzieś troszeczkę w tym Ale pierwszym wiesz, możemy projekcie. czuć się też bezpiecznie z takimi jakby rozbudzaniem pomysłów na ten token, z tego względu, że nie prowadzimy tu żadnego ICO. Tak, my nie sprzedajemy tego tokenu. Dokładnie. My nie chcemy, broń Boże, nie jest naszym zamiarem pozyskiwanie tutaj w tym momencie jakiegoś kapitału inwestycyjnego czy spekulacyjnego. A powiem wam czegokolwiek więcej, w tym będzie się to kierunku. wiązało u was też z pewnymi kosztami. Inwestycjami, tak? Z naszej Dokładnie. strony, z inwestycją. Będziecie musieli oczywiście. zadeklarować, że taki procent, jaki zadeklarujemy, będzie przekazywany na tokeny, jednocześnie na zabezpieczenie. I to będzie widoczne też na smart kontrakcie w krypto. Jak wiecie, dużo rzeczy się nie da ukryć. Warto chyba jeszcze podkreślić, zarysować przebieg tego projektu. Koncepcja jest w tym momencie dopracowywana i będziemy za chwilkę gotowi, żeby ten projekt już oficjalnie 2.0 wystartować. Realizowane wspólnie przez Fame i Big Short Bets. Natomiast no, później, tak jak Rafał powiedział, to nie będzie tak, że projekt kończymy i Fame sobie już dalej działa i zobaczymy, czy sobie poradzą. Będziemy kontrolowani, audytowani, czy ta przygotowana strategia, czy to, co zostało zaprojektowane i przedstawione do wdrożenia, czy jest faktycznie realizowane. Ja też jestem zwolennikiem, by wszystkie tego typu założenia publicznie omawiać, dyskutować, żeby każdy wiedział na czym stoi. Jednocześnie też krypto nie pozostawia żadnych złudzeń, wszystko jest widoczne na smart kontraktach i na portfelach. Z tego co wiem, w tych planach, które mamy, zobaczymy na ile one się ziszczą, bo też nie chciałbym rozbudzać oczekiwań. Mamy taką wstępną deklarację, że następna gala powinna być już pod to krypto zrobiona, więc pierwsze osoby, które będą kupowały token w tej formule i będą zakładały konta pod już tym jakby kontem krypto, będą dostawały za tą lojalność Będzie tokeny, wydane za tak? Za każdy pay-per-view, za kupno miejsca na trybunach. Oczywiście to będzie już skonkretyzowane. Nasze nagranie służy przede wszystkim temu, żeby wyjaśnić, co my w ogóle tutaj robimy, bo burza, która się wywołała w komentarzach, mnie zdziwiła, ale też się nie dziwię ludziom, jak mówią, że on najpierw krytykuje, a potem hipokryta idzie do fejma i im robi, a z drugiej strony jak ktoś mi Jeszcze mówi... ktoś podejrzewał, że to było dlatego, żeby Fame dał walkę Rafałowi, no to po prostu absolutnie A, to nie. prawda. A to przecież Kuba chce walczyć, nie? Tak. A no nie wiem, może lepiej byłoby to wyjaśnić w klatce. Ale jakby Kratka rozstrzygnie. wracając do tego tematu, dużo bzdur się wylało w komentarzach i może powinniśmy byli zacząć od tego materiału, ale z drugiej strony chciałem zobaczyć, jakie są reakcje internetu i internet mnie nie zawiódł. Są jak najbardziej przewidywalne i wyolbrzymione. Tak, ale z drugiej strony chcemy też podkreślić naszą otwartość na pomysły, na propozycje, sugestie. Będziemy czytać, będziemy analizować komentarze. Jeżeli pojawią się fajne pomysły, ciekawe na właśnie takie, czy to produkty, czy usługi, które w ramach tego nagradzania lojalności, w ramach tej oferty, którą przygotowujemy, dla których moglibyśmy znaleźć miejsce, to jesteśmy absolutnie na to otwarci i chętnie poczytamy. No, to prawda. Także zachęcamy do komentarzy, zachęcamy do propozycji, jeżeli tylko będzie taka możliwość, jeżeli skorzystamy z jakiegoś pomysłu, to myślę, że znajdziemy sposób, żeby taką osobę również wynagrodzić. Ja nie wiem w ogóle, czy ludzie, bo pamiętam, że ciężko było nawet wytłumaczyć tobie to, jak to działa, bo to jest niby proste,
ale To nie jest skomplikowane. to coś, co można w kilka minut na wizji, w kilku zdaniach przedstawić. Ja myślę, że tutaj szczegóły co do samego projektu, szczegóły co do oferty, która będzie przygotowana, sposobu realizacji tego projektu, to dopiero przed nami. Tutaj nam brakuje oczywiście Kamila, żeby opowiedział też o rozwiązaniach, o technologii, o naszej aplikacji, z którą to będzie mocno powiązane. Także no, Tak, myślę, że to jeszcze jest pierwszy odcinek z wielu. tak, osoby jeszcze pyta, bo przede wszystkim chcieliśmy wyjaśnić to, co mi zaszło tutaj pomiędzy tymi dwoma logotypami, między innymi, ale też z takich poczynionych już rzeczy zrobiliśmy snapa ceny. To było dla nas ważne, żeby nie dopuścić, to ja szczególnie nie chciałem dopuścić do nadmiernych spekulacji, żeby ten kurs nie latał nie wiadomo ile, żeby osoby nie czuły się w jakiś sposób tą sytuacją zajawione bądź zniechęcone. Zrobiliśmy snapa ceny na 2 tygodnie temu, tak, 3 tygodnie temu przed galą. I ona już jest sztywna i w takiej cenie będziemy między innymi startować z nowym fejmem. Też uspokajam ludzi, którzy mają poprzedniego fejma. Będzie nowy token, ale ten nowy token będzie kontynuatorem stałego, tylko na nowych zasadach z wyczyszczoną tokenomią. Zobaczycie, że jak w tej tokenomii było chyba 15% tego, co było na rynku, czy nawet 10%, tu będą odwrotne proporcje, czyli 10% zablokowanych, 90% tych lojalnościowych, zabezpieczonych w 100% tą częścią finansową, a starzy użytkownicy tokena będą mogli jakby przetransferować albo dostać nowe tokeny i je wymienić na nowe tokeny. Tą formułę też ogłosimy w ciągu tam 2 tygodni na kolejnym nagraniu. Ale to jest bardzo ważne, bo wiele osób myśli, że tutaj jest jakieś miganie się od odpowiedzialności, Tak, za stary projekt. ale nie, ale musi powstać. Dlaczego musi powstać nowy Fame Token? No bo stary token ma bardzo dużo naleciałości wynikających z różnych tam portfeli, które gdzieś tam się rozsypały. Jest ich za dużo. To jest potencjalna podaż, która gniecie ten fame, więc jednocześnie chcielibyśmy przenieść starych tokenariuszy, którzy nabyli te tokeny, na nowy fame. Zesnapowaliśmy pod to cenę i przy tej cenie będzie ruszał nowy pool, dlatego już trochę jakby tam chłodzę oczekiwania co do ruszenia nowej tokenomii. Także dlaczego nowy fame jeszcze raz? Ponieważ na starym nie dało się w takiej tokenomii zrobić tego modelu, o którym mówimy, ze spalaniem, z deflacją, z dawaniem, skupieniem się na deksie i skupieniem się na pełnym pokryciu w 100% tokenów. To było zbyt duże ryzyko. O, tak. Myślę, że zmierzamy do konkluzji. A konkluzja jaka jest? A konkluzja jest taka, że jest to, Tak. że jest to pierwszy program, pierwsze nagranie z wielu, mam nadzieję, które będziemy mogli tutaj razem zrobić. Pojawi się Kamil, myślę, że pojawi się Kuba, pojawią się kolejne osoby z zespołu Famous, z zespołu Big Short Bets. Przedstawimy szczegóły co do samego projektu, no i będziemy na bieżąco raportować o realizacji. Nikt w ten sposób nie robił jeszcze tokenomii z biznesem realnie działającym, żebyś każdy miał tego świadomość i w ten sposób token lojalnościowy przeprowadzał przez realny biznes. Zresztą niedługo wypuścimy materiał, jeśli już nie jest wypuszczony po zmontowaniu tego materiału, z tego spotkania, na którym tłumaczyliśmy, jak nowe tokenomie działają, w jaki sposób można dać model biznesowy tokenów lojalnościowych w działającym biznesie i nie zniszczyć ani biznesu, ani tokenu i mieć to matematycznie w jakiś sposób policzony, żeby ten token nie leciał do zera, eliminując te wyobrażenia na temat spekulacji, a jakby skupiając się na realnym biznesie. No i też, żeby była świadomość, tutaj obie strony
patrzą sobie na ręce. Tak. Ale z drugiej strony też wy powinniście patrzeć nam na ręce, to co robimy. No i to, co my na przykład będziemy audytować w tym projekcie, to co galę rozliczanie tokenów lojalnościowych i uzupełniania pula. To też zostanie pewnie niedługo omówione, ale tak jak wcześniej też powiedziałem, ale to powtórzę, uważam, żeby taki projekt miał ręce i nogi, musi być w 100% gdzieś tam przejrzysty i te zasady, których będziecie wiedzieli, że te nowe tokeny dla lojalnościowych się osób, które kupiły pay-per-view i różne usługi pojawiają, to równocześnie pojawia się do tego zabezpieczenie i jest w tym pokrycie. I wtedy rozpocznie się gra spekulacyjna na tym tokenie, albo inwestycyjna, albo w wycenę, jak rynek, ja wierzę w rynek, jak rynek wyceni token Fame i korzyści wynikające i te części użytkowe z Fame'u, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wymieniliśmy parę takich usług, one będą tylko i wyłącznie do nabycia przez Fame i za lojalność. Będą też prawdopodobnie takie usługi, które będą turbo atrakcyjne, a będą tylko i wyłącznie do dostania przez Fame i to ma stworzyć jakieś warunki, które będą w sposób realny, namacalny budowały wartość tego Fame'a, nie? Tak mi się wydaje. Tak jest, tak jest. A z takich najbardziej hardkorowych pomysłów, to nawet gdzieś tam sugerowałem, żeby Fame wykupił jakieś bilety na jakiś koncert w pierwszym rzędzie i tylko były do dostania dla Fame. Jest to prawdopodobne, tak? Jest to bardzo dobry pomysł, mi on się bardzo podoba. A wiesz, Prowadzimy kiedy będę myślał, że projekt osiągnął taką realną wartość, kiedy trenerzy, którzy trenują zawodników do Fame'a, będą chcieli jakby pieniądze albo od samego Fame'a, albo od zawodników w Fame'ie na przykład. Nie? No to myślę, że ciekawy pomysł. No. Będzie nas, no, powiedzmy, że postawmy sobie jako to taki cel, ultimate goal, do którego zmierzamy, tak zobaczymy, czy to będzie realne. No dobra, z mojej strony to tyle. Chciałem tylko powiedzieć, że ja się cieszę. Mam wyzwanie nowe. Też cieszę się, że nasz beef się zakończył w ten sposób, ale i rozpoczął coś nowego. No i zobaczymy za jakiś czas, czy nam się to wszystko zepnie i uda. Nie? A uważam, że jest na to duża szansa. Również bardzo w to wierzę, dołożymy wszelkich starań ze strony Fejmu. Bardzo się cieszę, że mogliśmy usiąść, porozmawiać i w ogóle poznać się, bo za tym pierwszym razem, to że tak powiem, cała komunikacja odbywała się za pośrednictwem kanałów YouTube'owych. Teraz to wygląda Twittera. super, i Twittera, tak, także tutaj jest też ogromna zmiana. Bardzo duże nadzieje wiążemy z tym projektem. Mamy dużo więcej wiedzy, doświadczenia w tym obszarze, dlatego no, przyszłość się tutaj rysuje w jaskrawych barwach. Dobra, dziękuję. Bardzo dziękuję.